Cześć, w tym tygodniu będę chciał wrócić do tego starego silnika od pralek, silnika typu BZF WR 120/78 z zakładów w Poniatowej z 1964 roku. Od razu uprzedzam, że silnik jest uszkodzony, ale mimo to fajnie nadaje się właśnie na taki egzemplarz pokazowy, na którym można sobie poćwiczyć demontaż i ponowny montaż. Zacząłem od wyczyszczenia tych elementów silnika, które w jednym z poprzednich odcinków rozmontowaliśmy. Szczególnie zależało mi na wymianie łożysk. Przyznaję, że raczej bardziej na pokaz, bo na działanie tego silnika niestety nie będzie to miało większego wpływu. Te łożyska udało się dosyć łatwo ściągnąć z osi wirnika. Tutaj mam taki bardzo prosty ściągacz do łożysk, który się przydał. Mam te zdjęte, oryginalne łożyska. No i mam na przykład takie niedrogie łożyska 6202, które będę chciał tutaj założyć. Przyznaję, że nie mam porządnej prasy warsztatowej, więc domowym sposobem zrobiłem taką dziwną konstrukcję we framudze drzwi. Tutaj jest imadło, które podczas rozkręcania popycha drewniany klocek, który z kolei wciska na wirnik rurkę opartą przez podkładkę o łożysko. No i zadziałało to całkiem fajnie. Tutaj łożysko mam już nasunięte na oś wirnika. Wcześniej zrobiłem to też z drugiej strony, czyli oba łożyska siedzą już na swoich miejscach. Tutaj widać już częściowo zmontowany silnik z łożyskiem wsadzonym w jeden z dekielków. Z drugiej strony widać wystający wirnik, widać na górze przewody, które zaraz podłączę i założę też ten drugi z dekielków na korpus silnika. Tak jak powiedziałem, silnik nie działa dobrze, ma niestety chyba zwarcie między uzwojeniami i będzie wymagał przezwojenia, ale możemy na próbę uruchomić go ręcznie na samym uzwojeniu głównym, choć ostrzegam, że będzie nadal bardzo głośny. Tutaj podłączyłem przewody zasilające tylko do tych czerwonych przewodów od uzwojenia głównego, żółte to uzwojenie rozruchowe, a niebieskie to wyłącznik odśrodkowy. Zrobię jeszcze jeden eksperyment, podłączę miernik do przewodów od wyłącznika odśrodkowego i zobaczymy jego działanie. Po rozpędzeniu się wirnika wyłącznik powinien zadziałać i rozłączyć obwód. Czyli akurat wyłącznik odśrodkowy działa całkiem fajnie, a inne eksperymenty, jak na przykład zmiana kierunku wirowania, zobaczymy sobie w dłuższym odcinku.